Hejka kochani, w tym odcinku zapraszam Was do Hoi An, jednego z najpiękniejszych miasteczek w Wietnamie. Jeżeli Da Nang, które pokazywałam Wam w poprzednim odcinku, zachwyciło Was plażami, miejskim vibe'em i sportowymi atrakcjami, to Hoi An to zupełnie inna bajka. Tutaj czekają na Was historyczne uliczki, kolorowe lampiony, idylliczne krajobrazy oraz klimat jak z pocztówki. Spędzimy tutaj 3 dni, podczas których pokażemy Wam, gdzie się zatrzymaliśmy oraz co warto zrobić, zobaczyć oraz spróbować, a także kilka sekretnych miejscówek i praktycznych informacji, także nie traćmy więcej czasu i zaczynajmy! No dobrze, zanim zanurzymy się w klimat Hoi An, pokażę Wam, jak tu dotrzeć. Jako że Hoi An nie ma własnego lotniska, to najwygodniej przyjechać tu prosto z Da Nang. My pokonaliśmy tę trasę oczywiście samodzielnie skuterem i zajęło nam to około pół godziny. Droga jest przepiękna, wzdłuż wybrzeża, przez zielone pola ryżowe, a na końcu nieopodal historycznych budynków, z których słynie to miasto. No to może na początek krótko o samym mieście. Hoi An to miasto wpisane na listę UNESCO i jedno z najlepiej zachowanych historycznych miasteczek w Wietnamie. Znajdziecie tu wąskie uliczki, zabytkowe domy i ponad 1000 historycznych budynków, a wszystko to w klimacie jak z pocztówki. Hoi An słynie też z lampionów, które wieczorem rozświetlają miasto 1000 kolorów. A każdej pełni księżyca odbywa się tu Lantern Festival, kiedy rzeka i ulice mienią się setkami świateł. Życie nocne to głównie rzeka Tu Bon, przy której tętni życie w restauracjach, barach i małych kafejkach. W weekendy jest tu kosmiczny ruch, ale uwierzcie mi, klimat jest fantastyczny. Ogólnie Hoi An to miejsce, w którym czas wydaje się płynąć wolniej, a najlepszym sposobem na jego odkrywanie jest rower lub skuter. Dzięki temu możecie wpaść do pobliskich wiosek, przejechać się wzdłuż pięknych pól ryżowych i finalnie dotrzeć na plażę, całkowicie chłonąc sielski klimat Hoi An. No dobra, ale wracając do naszej wycieczki, to zanim dojechaliśmy do miasta, zatrzymaliśmy się w mega chillowym miejscu Roving Chill House. Zobaczcie w ogóle na te siedzenia, bo to jest po prostu vibe. To klimatyczna kawiarenka pośrodku pól ryżowych z pięknymi trasami rowerowymi i niesamowitą zielenią dookoła. Leżymy na wygodnych materacach, praktycznie na polu, nad nami niebieskie niebo, świeci słońce, a wokół totalny spokój. Do tego wjeżdża przepyszna coconut coffee i śniadanko, patrzymy przed siebie, robimy mały reset i serio, jest przepięknie. Po chwili relaksu czas na jedną z najbardziej popularnych atrakcji Hoi An, czyli Coconut Boat. Wsiadamy na skuter i jedziemy jakieś 5 km nad rzekę Tu Bon, gdzie czekają na nas charakterystyczne okrągłe łodzie. Mała ciekawostka, te intrygujące łódki zrobione są z bambusa i uszczelnione asfaltem, dzięki czemu są wodoodporne. Do tego ich okrągły kształt jest super praktyczny. Są bardzo zwrotne i wpłyną dosłownie wszędzie, co dla rybaków było niegdyś sporym udogodnieniem. Idziemy z firmą Hong Coconut, idziemy właśnie zapłacić za bilety, ruszamy na wodę, a potem może uda się nagrać drona, bo wygląda naprawdę super. No i wskakujemy na łódź. Coconut Boat to 45-minutowy spływ, a koszt wyszedł nam mniej więcej 12 zł od osoby. Większość czasu to, jak widzicie, totalny relaksik. Spokojnie suniemy sobie wzdłuż rzeki w towarzystwie dziesiątek, a może i nawet setek innych łodzi, ciężko stwierdzić. Załuki, w które wpływamy, są po prostu urocze, a nasz przewodnik jest mega śmieszny i upewnia się, że dobrze się bawimy. Ale główne show to kręciołki, w które zostałam niecnie wkręcona. Siła odśrodkowa była kosmiczna. Raz, myślałam, że wylecę. 2, ręce prawie mi odpadły od trzymania się. A 3, po chwili nie wiedziałam, gdzie jestem. Wydaje mi się, że trzeba mu zapłacić na bank. Tak? No, a nie mam hajsu tutaj, nie? Ten dodatkowy kręcił kosztował mnie 100. Jest mocno do pożygu, ledwo się trzymałam. Bye bye! Kolejna atrakcja to karaoke, które Wietnamczycy uwielbiają, ale tym razem na platformie na rzece. A tuż obok pokaz tradycyjnego łowienia ryb.
Minęło z pół godziny od naszej atrakcji. Mi dalej jest niedobrze. Po raz pierwszy w życiu jest mi niedobrze od kręcenia się, bo to był hardcore. Parę dronów udało się nagrać. Atrakcja Hoi An zaliczona. Lecimy dalej. No to wracamy na skuter i czas na miasto. Jako że była pora lunchu, to na trasie odwiedziliśmy bardzo znaną i często polecaną restaurację White Rose Dumpling. Jesteśmy teraz w polecanej White Rose Restaurant i będziemy próbować te słynne White Rose Dumplings. Serwują tu dwa rodzaje charakterystycznych pierożków, gotowane lub smażone. My decydujemy się na klasyczną gotowaną wersję z krewetkami i werdykt? Smaczne, bardzo delikatne, ale jednak polski pieróg wygrywa. Smaczne. Kolejny przystanek to ciekawa kawiarnia, gdzie skusiliśmy się na pewien fikuśny degustacyjny zestaw kaw. Jesteśmy właśnie w kawiarni Namto House, którą widziałam w kilku vlogach i wzięliśmy sobie zestaw degustacyjny 3 różnych kawek za 70 000 dongów i wzięliśmy Pink Salt, wzięliśmy Corn Coffee i Salt Peanut Latte. Takie 3, także zobaczymy, zaraz przyjdę. Ale słone. Dobra, ale na maksa słona. Dobra. I salted peanut. Jak z masłem orzechowym. Ale lepsza. Teraz nadszedł czas naszego check-inu, więc zapraszamy Was do hotelu, w którym zamieszkamy przez kolejne 3 noce. Ej, to jest nasz hotel. Zdecydowaliśmy się na Hoi An Blue Sky Hotel, zarezerwowany przez Booking za jedyne 290 zł za 2 osoby za 3 noce i serio, pobyt był mega super. Na powitanie ciasteczka i herbatka, potem taki oto przestronny pokój, wszystko piękne, czyste, pachnące i bardzo dobrze wyposażone. Wchodzimy na śniadanie, więc teraz pokażemy strefę jedzenia. W cenie mieliśmy też śniadania w formie bufetu, jak widzicie naprawdę świetnie zaopatrzone. Tuż obok jadalni był rewelacyjny basen, idealny na poranne przebudzenie, popołudniowy chill albo wieczorny reset po całym dniu chodzenia po mieście. A nawet klimatyczny bar na dachu. Także Blue Sky Hotel, mega polecajka jakby co. Przebrani, umyci, idziemy zwiedzać Stare Miasto. No i czas na to, po co większość turystów przyjeżdża do Hoi An, czyli Stare Miasto. To właśnie ono słynie z tych charakterystycznych żółtych kamieniczek, drewnianych okiennic, zabytkowych domów i świątyń. Całość wygląda mega uroczo i jest to idealne miejsce na spokojny spacer, piękne zdjęcia i totalnie chilloutowy weekend. Zobaczcie mniej więcej, jak to wygląda. Do Starego Miasta mamy spacerkiem około 2 km, więc po nieco ponad 20 minutach jesteśmy na miejscu. Zaczynają się żółte budyneczki, więc wchodzimy do miasta. Już miniony sklepów i ogólnie Hoi An słynie z krawców. Można sobie tutaj uszyć ubrania. Wszędzie są sukienki, garnitury, więc może uda się nawet coś złowić. Dosłownie na każdym kroku znajdziecie miejsca, gdzie można uszyć coś na miarę. Od sukienek i garniturów przez torebki aż po klapki. Wszystko szybko, na wymiar i w bardzo rozsądnych cenach. Sami się skusiliśmy, ale o tym opowiem Wam potem. Ilość ludzi i sklepów jest po prostu kosmiczna. Spacerując po Starym Mieście nie mogliśmy pominąć Mod Herbal Tea, jednej z najbardziej hypowanych w internecie lokalnych budek. Dostaniecie tu orzeźwiającą herbatę ze świeżych ziół, podawaną na zimno. Tę oryginalną znajdziecie właśnie tutaj przy głównej ulicy, więc łatwo ją namierzyć. Herbata serwowana jest w papierowym kubku z bambusową słomką, a całość ozdobiona świeżymi liśćmi i płatkami lotosu. Idealnie wpisuje się w klimat Hoi An. 18K za jedną, próbujemy. Smaczna. Dobra. Słodka, ale orzeźwiająca. Ale Fajna. powiem Ci, że dla mnie smakuje jak cynamon. Ale coś z cynamonem, Jakiś cynamon, no. Im dalej piję, tym bardziej mi to herba wchodzi. Jest zestaw. Tutaj mamy Polaka, Kazimierza Kwiatkowskiego. I ten ziom, Polak, zajmował się rekonstrukcją tutaj tych starych budynków.
Dokładnie tak. Pan Kazimierz, znany lokalnie jako Kazik, w latach 80. tchnął nowe życie w zrujnowane Hoi An. A dzięki jego pasji i determinacji miasto odzyskało swój historyczny charakter i stało się symbolem ochrony dziedzictwa kulturowego. I mamy Japanese Bridge, wbijamy. A tutaj właśnie Japanese Bridge, czyli jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Hoi An. Most powstał w XVII wieku i łączył dawniej dzielnicę japońską i chińską. Dziś to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w mieście, szczególnie wieczorem w świetle lampionów. Potem przechodzimy na drugą stronę rzeki. Łukasz oczywiście nie przechodzi obojętnie obok food standów, więc robimy krótki przystanek. Wjechała kukurydza. Chwilę później mini sesja wśród pięknych lampionów i za moment dochodzimy do jednej z flagowych atrakcji Hoi An. Tutaj już zaczynają się zbierać łódki na wieczorny rejs z lampionami. Idziemy kupić właśnie bilet na tą Sunset łódeczkę. Ponoć ma kosztować 150 000 za łódkę, czyli za nas oboje. Zobaczymy, czy się uda. Idziemy na ten główny most i tam powinna być możliwość kupienia biletów. Łódek jest coraz więcej. Bilet kupiliśmy 170 000 za łódkę i idziemy jak się ściemni. Jako że jest jeszcze trochę za jasno na wieczorny spływ, to w oczekiwaniu na odpowiedni klimat zahaczamy o Hoi An Heart Restaurant. Kawka smakowała tak dobrze, że następnego dnia wróciliśmy tu na kawową powtórkę i kolację. Wzięliśmy fresh steamed shrimp spring rollsy i coś takiego. A jak już jesteśmy w temacie restauracji, to innego dnia odwiedziliśmy znane tu Morning Glory i spróbowaliśmy takie oto pierożki i tutejsze danie khao lao. Smaczne. Ogólnie khao lao spoko, ale wolimy dużo bardziej mi kwanga, bo to nie jest na tyle ostre albo nie jest tak zrobione. Bo w tamtym była ta petarda, ta moc, a tutaj jest takie dosyć plain, nie? Makaronik fajny, ale ogólnie mi kwang dalej rządzi. A następnie za rzeką ponownie food standy, tamtego dnia akurat mango nutella roti. Dobry mango. Jest mój ulubiony pan, pięknie śpiewa. Śpiewa jak John Mayer w ogóle. Super. Musimy gdzieś tutaj usiąść. No to usiedliśmy. Pan tutaj tak ładnie śpiewa, ja wajbuję i zaczynają się świecić lampiony, więc zaraz czajmy się na łódź. No a teraz w końcu czas na wieczorny rejs łodzią po rzece Tubon, w otoczeniu kolorowych lampionów i pięknie przyozdobionych łódek. To właśnie wtedy miasto wygląda jak z bajki. Setki świateł odbijają się w wodzie, a cały ten chaos robi się nagle na moment magicznie spokojny. I mamy tikecik 170 000. Mamy golden hour, wbijamy na łódź. No i cool look poszedł się, wiadomo. Niestety trzeba. Alicja wygląda jak przedszkolak. Płyniemy, ale ludzi teraz jest, nie? Pięknie. Można kupić lampiony, ale my nie chcieliśmy zaśmiecać rzeki za 10k. Inni puszczą. Zobaczymy sobie. No to zapraszam Was na bardzo tłoczny, ale niemniej jednak uroczy rejs po rzece, bo serio jest przepięknie. Ogólnie, jak możecie tutaj zobaczyć, Hoi An nocą jest mega urocze i te mieniące się wszędzie światełka i lampiony tworzą niesamowity klimat, więc wracaliśmy każdego wieczoru. Kolejnego dnia wybieramy się na jedną z naszych ulubionych aktywności w Hoi An, czyli jazdę rowerem bez celu pośród tutejszych niesamowitych pól ryżowych, a to wszystko zwieńczone relaksem na plaży. Mamy za darmo rowerki z hotelu i jedziemy na wyprawę. Zaczynamy od idyllicznej przejażdżki rowerowej po tych właśnie polach ryżowych. Wokół soczyste kolory, palmy, małe wioski i totalna cisza. Jedzie się powoli, bez planu, chłonąc ten sielski klimat. Jest po prostu pięknie. Super.
To jeden z tych momentów, kiedy naprawdę czujesz, że czas w Hoi An płynie wolniej. No i ostatnia prosta i dojeżdżamy w okolicę plaży. Zostawiliśmy rowerki i idziemy tutaj na tą główną plażę w Hoi An się trochę pobeczyć. Jesteśmy właśnie koło restauracji Jasmine. Tutaj jak zamówimy coś, to możemy sobie wziąć sunbeds z Afriką, więc właśnie musimy coś wybrać. W takim razie wzięliśmy talerz owoców i świeży sok. Wszystko jak to zawsze w Wietnamie pyszne. Potem chwila chillu na leżaku. Niektórzy nawet poszli o krok dalej. Ale po chwili robi się patelnia, więc czas wskoczyć do wody. Woda bardzo czysta, plaża super, ale powiem Wam, prąd był nieco zimniejszy, więc wejście było całkiem orzeźwiające. Niemniej jednak plaża ekstra, także oczywiście polecam. No to wychodzimy z plaży, odbieramy rowery i ruszamy w kierunku kolejnej fajnej kawiarni pośrodku pól ryżowych. Jakieś zwierzę właśnie mijamy, bardzo blisko. Hejo! Google prowadzi nas przez to. Trochę liski mi się to wydaje. Tak, Google Maps trochę się gubiło, więc pojechaliśmy na Chuya i kilka minut później Dojeżdżamy. zapraszam Was do super klimatycznej kawiarni o tej oto nazwie. Siedzimy sobie pod daszkiem, są huśtawki, a do tego oldschoolowe, ręcznie pisane menu. Totalny klimat. Kawa, jak się pewnie domyślacie, była wyborna, a kosztowała mniej niż 5 zł. Cały spocik, mega super, także koniecznie zajrzyjcie. Przejechaliśmy wszystkie możliwe pola ryżowe. Były przepiękne, tutaj mamy takie ładne stawy. I teraz jedziemy na lunch. No to opuszczamy te przepiękne pola ryżowe i kierujemy się do miasta. Tym razem restaurację wybieramy na Chuya i pada na miejscówkę Loc Tan, gdzie bierzemy mango salat na spółę i takie oto danie dla Łukasza. Wszystko było pyszka. Idziemy na ponoć super masaż zarezerwowany na Kluku za około $12 za osobę i czeka nas godzinka relaksującej aroma therapy. Powinny być też jakiś mangosik, herbatka, potem ciasteczka, także zapowiada się obiecująco. No i jesteśmy w Golden Rose Spa, gotowi na godzinny, relaksujący body aroma masaż za niewiele ponad $11 za osobę. Miejsce jest naprawdę wysokiego standardu, wszystko piękne, zadbane i pachnące. Na start moczenie stópek, a potem godzina totalnie błogiego relaksu. Mieliśmy herbatkę na start, potem godzinę aroma treatment, masaż całego ciała z olejkami, potem dostaliśmy mango, jeszcze ciasteczka kokosowe na odchodne, także polecajka, było bardzo przyjemnie. No a teraz zabierzemy Was poza Hoi An na wycieczkę, którą koniecznie musicie zrobić będąc tutaj, czyli przepiękne Cham Islands. I dzisiaj jedziemy na wycieczkę na Cham Islands. Mamy całodniowy tour od 8 do 15 z lunchem wliczonym i właśnie idziemy na zbiórkę. Wychodzimy przed hotel na zbiórkę o 8 rano. 8 rana już taka patelnia, że się chyba zjaramy dzisiaj na tym Cham Islands. Wsiadamy do busa i hej przygodo! Wycieczka, na którą się zdecydowaliśmy, to Cham Islands Day Tour, zarezerwowana na Kluku za około $27 za osobę. W cenie mamy transfer, łódź na wyspy, zwiedzanie, przystanek snorkelingowy, wizytę na plaży i lunch. Także pakiet super jak za tą cenę. Wysmarowanie filtrem, ruszamy na łódź. Nie wiem. Na start wskakujemy na speedboat i po kilkunastu minutach docieramy na największą wyspę, o tutaj. Wchodzimy do miasta.
Idziemy z panem na spacer, aczkolwiek powiedział, że na wyspie jest King Cobra, więc nie jestem pewna, czy jest to dobry pomysł. Idziemy 2 km do jakiejś świątyni się przejść, a potem snorkeling. Wytrzymaliśmy 5 minut z przewodnikiem i odłączyliśmy się od grupy, bo było za wolno. Idziemy się sami przejść na spacerek, mamy jakieś pół godziny, więc zobaczymy, co jest na tej wyspie i potem idziemy na zbiórkę. Łukasz mi tu mówi, że kobra się bardziej boi mnie niż ja jej. I don't think so. Tak, zwiedzanie w grupie to nie nasza bajka, więc zrobiliśmy sobie samodzielny spacer i było warto. Plaża, na którą zaraz dotrzemy, była niesamowita. Gdybyśmy nie odłączyli się od grupy, pewnie nie mielibyśmy o niej zielonego pojęcia. Plaża petarda, co nie? Przepięknie. No dobra, wracamy na zbiórkę i czas na drugi punkt wycieczki, czyli snorkeling. Pan powiedział, że woda ma 20-21 stopni, co jest zdecydowanie below naszego average. Będzie lodowato. Jesteśmy mniej więcej tutaj, zakładamy maski i wskakujemy do wody. Na ten moment absolutnie nic nie widać. Płyniemy dalej. Tak, na początku widoczność znikoma, ale po kilkudziesięciu metrach woda robi się bardziej niebieska, pojawiają się koralowce i pierwsze małe ryby. Parę fajnych koralowców udało się złapać. Wracam do łódź. Potem chwila smażingu na przodzie łodzi, a zaraz odpływamy tuż za róg na plażę By Beam, nasz plażowo-lunchowy przystanek. Restauracja z widokiem jak marzenie. Teraz będziemy mieć lunch. Łukasza już wessało po jego 10 minutach pływania. Przepięknie. I są też ładne łazienieczki. A po lunchu wreszcie czas na plażę. Rozbijamy obóz pod palemką, krótki chill na leżaku i do wody. Fajnie, co nie? Potem się suszymy, żegnamy z tym rajem i wracamy na łódź. Ogólnie Cham Island było przepiękna, ta plaża jest po prostu gold, wyjazd bardzo udany i wracamy do Hoi An. A teraz o tym, co uszyliśmy sobie w Hoi An. Jak na Hoi An przystało, zrobiliśmy sobie coś na miarę. Wzięliśmy sobie takie klapeczki, takie same na miarę robione. Jutro mamy odbiór z rana. Zapłaciliśmy, jeszcze nie zapłaciliśmy, ale jutro płacimy 900 000 za 2 pary, czyli 450 za jedną. Fajne skórkowe klapeczki, także idziemy odebrać nasze klapejrony. Tam o. Tutaj wszędzie macie materiały, że można sobie wybrać kolorek, ale my poszliśmy w klasyczek, ale jakbyście chcieli, to są przeróżne. I oto nasze customowe laczki. Moi drodzy, bardzo smutna chwila. Ostatni raz idę się przejechać moim skuterem. Teraz czekamy dopakowanie walizek i zaraz ruszamy na lotnisko, żegnając się z naszym cudownym Da Nang. Było przepięknie. I oczywiście jeszcze ostatnia kawka na pożegnanie.
rewelacja, przepyszna. Oficjalnie wszystkie kawy w Wietnamie rządzą. Dzisiaj mamy salt, zazwyczaj mamy coconut, Łukasz ma egg i wszystkie trzy zawsze są petardy. W upale ciśniemy na lotnisko, niemniej jednak z uśmiechem, bo miesiąc w Wietnamie był wspaniały. Papa Da Nang i witaj Lombok. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Wietnam. W następnym odcinku ruszamy z serią przygód po indonezyjskim Lomboku. Będzie pięknie, intensywnie i naprawdę niesamowicie. Czeka masa atrakcji i doświadczeń, także nie zapomnijcie zaobserwować. Zostawcie lajka pod tym filmem. Dzięki za wytrwanie do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa! Jeszcze polecajka ode mnie, ta woda kokosowa, rewelacja, to jest mój dream tutaj w Wietnamie. Cheers!